Mam już przygotowane wszystko, także możemy zaczynać z drugim odcinkiem, jeżeli chodzi o wykonanie stołu tego dużego. Dodałem tutaj kilka rzeczy, to taka śmieszna, powiedzmy, rzecz, ale jednak pomaga bardzo. 90% urobku wędruje do odciągu u góry, reszta pyłu jest zbierana przez odkurzacz i no powiedzmy trochę tutaj 10% zostaje, szczególnie tutaj z przodu to pierwsze frezowanie, ponieważ całe to ustrojstwo jest wysunięte, w związku z tym trochę tam leci, ale poprzednio, szczególnie w epoksydzie, frezowanie wszędzie był. Epoksyd nawet 10 metrów od tego stołu był epoksyd, to są na przykład niebieskie takie wióry, wszędzie je widać. Tym razem tego nie będzie. Na razie to jest póki co takie rozwiązanie tymczasowe. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać na innych projektach, bo jest kilka projektów, które będę chciał zrobić już wkrótce. Ale biorąc pod uwagę, że dopiero teraz dojechały do mnie niektóre rzeczy, na przykład żywica, nogi i tak dalej, to teraz zabieram się znowu za ten projekt. Frezuję górną część, potem odwracam dolną, robię poprawki, dolewki, tu już frezowania nie będzie. Do tego zmniejszy mi się trochę grubość, będę musiał splanować jeszcze raz te deski boczne, które mam już gotowe. To już sobie leży ileś czasu, zdążyło wyschnąć, utwardzić się, także tak to wygląda. Jeden blat już mam przygotowany z jednej strony, nie będę Wam wszystkiego pokazywał, bo to nie ma sensu. Wszystko nasmarowane też, napastowane, żeby to miało lekki poślizg tutaj. Aha, teraz frez jest. Tutaj jeszcze dodałem takie ustrojstwo, żeby mi się ten wąż nie haczył, bo frezarka trochę skacze, pomimo tego, że ona jest bardzo ciężka, ale jednak gdzieś tam te opory są. Dobra, koniec gadania, bo niedługo mam obiad. Bierzemy się za to, myślę, że skończę przed obiadem jeszcze. To około 20 minut, pół godziny będzie trwało, ponieważ tutaj używam małego frezu. No i tak to wygląda, on trochę czyściej wybiera, trochę wolniej, ale czyściej. Ok, dobra. Och, ta moja podłoga. Jak widzicie, mój wynalazek się sprawdził. Ja tu oczywiście posprzątałem, bo to tak pięknie nie wygląda. Minęło trochę czasu, miałem jeszcze inne rzeczy do zrobienia. Wygląda to całkiem nieźle, chociaż mogłoby wyglądać lepiej. Mi się wydaje, że już mam trochę stępiony frez, bo już kilka stołów nim zrobiłem. Dobra, ja teraz muszę to odkręcić, przerzucam na drugą stronę i robię to samo z jednym blatem, z drugim blatem i wtedy dopiero będzie można zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Co tutaj jeszcze muszę uzupełnić, bo mam tutaj pełno jeszcze takich mikropęknięć, które też chciałbym usunąć. Częściowo będzie żywica niebieska, częściowo będzie czarna. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kurde, ale mnie ta podłoga denerwuje. Niektóre miejsca już są uzupełnione, ale jeszcze one wymagają jakiejś tam kosmetyki. Muszę pod światło zobaczyć, jak to wygląda. Oczywiście tutaj powstają takie smugi. Tym się nie przejmuję, ponieważ Rotex, papier 40 ostatecznie, nie 80, ale 40 na początek, wszystko zbierze na równo i to wszystko. Jak widzicie, mój wynalazek ze szczotek świetnie działa. Co prawda muszę powiedzieć, że trochę lepiej było przy pierwszym blacie, który miałem podniesiony o centymetr i te szczotki były, że tak powiem, dociśnięte do blatu. I zbierało to trochę lepiej. No ale to jest tymczasowe rozwiązanie. Jeżeli chodzi o budowę takiego, powiedzmy, profesjonalnego zestawu, to już wkrótce. Na razie nie mam czasu się tym zająć, poza tym ta cała afera z tą kwarantanną niestety zajmuje dużo czasu, żeby coś sprowadzić, bo to wszystko muszę sprowadzać. W związku z tym sobie odpuściłem temat, ale wrócimy do niego, ponieważ tam, no, pewnie nie widzicie tego, pod stołem mam pełno plastrów, które też będziemy robić niedługo. Ok, zbieram się do zamiany tego. Jestem sam, także trochę walki mnie tu czeka. Jedziemy dalej.